Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na zapachy z mojej kolekcji, które wprawiają w super nastrój, które poprawiają humor, które są wesołe i naprawdę wpływają na to, jak się czujecie. Zapraszam. Zaznaczam, że oczywiście to jest moje subiektywne zdanie i to są tylko i wyłącznie moje odczucia odnośnie tych zapachów. Każdy z Was może czuć inaczej. Są osoby, które nie cierpią owoców, owocowych zapachów, kwiatowych zapachów, gourmandowych zapachów, a tak naprawdę to wszystko tutaj będzie. Więc jeżeli ktoś uzna, że cała moja taka wybrana grupa zapachów absolutnie do nich nie przemawia i absolutnie je nie uważają, że poprawiają im humor, no to tak może się zdarzyć. Ja Wam powiem o tym, co mi na pewno poprawia humor i z czym się czuję super. I teraz zacznę może tak naprawdę z grubej rury, bo zacznę od wszystkich zapachów, słuchajcie, marki Initio. Wszystkie te zapachy to są zapachy bardzo wesołe dla mnie, które bardzo mocno podnoszą mnie na duchu. I to nie są takie zwykłe owocowe opowieści, to są raczej takie zapachy, w których ja wyczuwam i tytoń, i rum, jakąś głębię, ale które przyprawiają mnie, jakie mam na sobie, to uwierzcie mi, że cieszy mi się Micha cały czas, że czuję się wybitnie po prostu w tych zapachach. I naprawdę są to zapachy bardzo mocno rozweselające, przynajmniej mnie. Chciałam hurtowo i to jest Side Effect, Narcotic Delight i Psychedelic Love. Najbardziej takim kontrowersyjnym może być też Psychedelic Love, ale mnie tak na dobrą sprawę to zaraz za Narcotic właśnie on najbardziej mnie tak pozytywnie nastraja. Kolejnym zapachem, który zawsze jak mam na sobie, to mnie strasznie pozytywnie nastraja, to jest Sheridan Lovers in Pink. Ten zapach to jest zapach, nie ukrywajmy, owocowy, musujący, cudowny, strasznie mocno wabiący ludzi, czyli to jest taki zapach, gdzie ludzie będą jeszcze do Was lgnąć, Wy będziecie weseli, oprócz tego naprawdę strasznie przyciąga ludzi do siebie. Jest niesamowity i ma coś takiego w sobie, co skłoniłabym się powiedzieć, że jest to jeden z niewielu zapachów, który hipnotyzuje. Naprawdę, hipnotyzuje otoczenie, hipnotyzuje Was w takim znaczeniu, że nie potraficie czuć się inaczej niż szczęśliwi w momencie, kiedy je macie na sobie i je czujecie. Więc to jest zapach strasznie mocno rozweselający, nie tylko mnie, ale też otoczenie. Pomaluję sobie może usta, bo słuchajcie, przychodzę po południu. Makijaż już nie jest superowy. Usta już dawno zdarte. No ale przechodzimy dalej. Dalej to jest Alive. Zawsze był, jest i myślę, że też będzie zapachem, który no niebywale mnie rozwesela. To jest taka opowieść drzewno-owocowa, bym powiedziała, ale niezwykle letnia. Bardzo mnie rozwesela ten zapach. To jest zapach, który jak nie miałam tych innych, a właśnie już Alive ze mną jest dosyć długo, zresztą też widać, to słuchajcie, to zawsze był zapach oprócz Angel Nowej, po który ja sięgałam, żeby się poczuć lepiej. Jest jeszcze jeden zapach, który też tutaj ujęłam, po który sięgałam, żeby poczuć się lepiej, ale to był jeden z tych trzech, bym powiedziała, po który zawsze sięgałam, jak chciałam sobie dodać wigoru,
uśmiechu, powera, bo wiecie, nikt nie potrafi człowieka tak zirytować i tak wyprowadzić z równowagi jak drugi człowiek. A jak się pracuje z ludźmi i jak się ma swoją firmę i odpowiada się za wszystko, to jest takich momentów bardzo dużo, kiedy naprawdę ma się serdecznie dosyć. Bo co by się nie zrobiło, to ma się takie wrażenie, że zawsze jest not enough. No i ten zapach bardzo dużo ze mną takich not enough, niewystarczających dni przeżył. Wspaniały. To może skoro już nawiązałam, że była taka trójka, zanim te inne zapachy się u mnie w kolekcji pojawiły, to była taka trójka zapachów, po które naprawdę zawsze sięgałam i już wspomniałam, że było to Angel Nova i nie może tu zabraknąć, bo on nie bez przyczyny jest moim signature scent. To jest malinowa obsesja, taka pudrowa, może dymna bardziej, pudrowa raczej, obsesja. To jest coś niewymownie ze mną złączonego i pewnie już teraz mogłabym powiedzieć, że właśnie taką bardzo silną więź z Narcotic Delight z Initio czuję i czuję, że to jest to, kiedy go mam na sobie, ale nadal można mieć kilka signatures, słuchajcie, scent, przecież nie trzeba mieć jednego, tym bardziej jak się ma taką kolekcję, ale nadal to jest zapach najmocniej mnie uszczęśliwiający, nadal muszę powiedzieć, że to jest zapach, który mnie niebywale podnosi na duchu. Kolejny z tej trójki to jest właśnie Versace Bright Crystal Absolute, czyli woda perfumowana. To jest zapach od zawsze też dla mnie, mam wrażenie, bardzo silnie rozweselający. Ja czasami trochę zapominam o tych mainstreamowych zapachach, które niegdyś, kiedy miałam kolekcję 50 zapachów, były to zapachy najczęściej przeze mnie używane. To był zapach bardzo letni dla mnie zawsze, ale to był też zapach, który potrafiłam użyć zimą, żeby właśnie dodać sobie humoru. To jest bardzo wesoły zapach, ale to jest zapach, który jest totalnie, mam wrażenie, że inaczej zbudowany niż wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, bo jednak górują tu słodziaki. Nie można powiedzieć, że nie. Jest to jednak zapach, który jest taki, jak go wącham, to mam po prostu w nosie taką wręcz, od razu mam taką wibrację, słuchajcie, z tym zapachem, takiego humoru, uniesienia, szczęścia. Także ten zapach jest już ze mną sporo i ja myślę, tak sobie doszłam do wniosku, że przecież gdyby mi go zabrakło, to chciałabym mieć, ale wiecie, powstała nowa formulacja, taka bardzo molekularna i przez to niektórzy mi tam mówią, że byli, wąchali, że to jest to samo. Wydaje mi się, że parametrowo może jednak to nie być to samo i doszło do mnie, że kurczę, no trzeba je w końcu zużyć, bo ile mogą stać, tak? Trzeba będzie je poużywać tego lata, ale będzie mi naprawdę szkoda, bo myślę, że to, co obecnie można kupić, to nie jest już te Versace Bright Crystal Absolute, które ja mam. Kolejny zapach, no to pójdziemy jeszcze tym tropem, bo to jest też zapach, który trochę u mnie jest. Nie jest może tak strasznie mocno używany, bo on, myślę, że z 1,5 roku jest u mnie. Tak, myślę, że z 1,5 roku, może 2 lata, no może 2 lata niech będzie. To jest Victoria's Secret Bombshell woda perfumowana. To jest zapach, który naprawdę mocno mnie ubiera. Bardzo silnie mnie rozwesela. To jest w ogóle taki też ich hit sprzedażowy i ja poszłam za tym hitem i tak naprawdę to ja się w ogóle nie dziwię, że to jest hit sprzedażowy. To jest naprawdę bardzo dobrej jakości zapach. Zapach, który mnie niesamowicie rozwesela. Strasznie na mnie działa pobudzająco, optymistycznie, więc bardzo go lubię i polecam też poznać się, bo ktoś mógł go skreślić, bo to Victoria's Secret, wszyscy tak pachną, ale naprawdę on jest świetny. Chciałabym Wam powiedzieć, że zapach Franck Boclet Angie bardzo, ale to bardzo mnie rozwesela.
To jest zapach, to jest nowość, ale to jest zapach, który raz na sobie, na nadgarstki nałożyłam i tutaj cały czas sobie czułam ten zapach, jak machałam rękoma. On niesamowicie mnie nastraja pozytywnie. To jest taki wybuch owocowości. Jakieś delikatne gdzieś w oddali gourmandy. Później jak się ułoży, właśnie jest taki bardziej może gourmandowy, ale ja oprócz gourmandu jako takiego słodkiego, wyczuwam tu niesamowitą głębię i to, jak on mi chodzi po skórze, jak fajnie pracuje, jak się zmienia, sam ten etap zmiany powoduje, że ja jestem wesoła i taka pobudzona. No, ten zapach na mnie działa niebywale. Kolejna nowość w mojej kolekcji, którą też wiecie, bo oglądaliście film z przeglądem całej mojej kolekcji. O Jezu. To jest Gritty Tuttu Extra. To jest zapach kompletnie nieprojektujący, bliskoskórny, raczej dla Was, gourmandowy. To jest jakaś taka truskawka w bitej śmietanie, mocno, no takiej dosłodzonej, ale też która ma taki wydźwięk pudrowy. Ta truskawka kojarzy się mi niesamowicie z latem, z pewnym momentem w moim życiu. Niesamowitym, który był totalnie wtedy beztroski. I ten zapach jest dla mnie, ja się uśmiecham jak go czuję, właśnie dlatego, że on mnie przenosi do tamtego dnia. Jest dla mnie transferem międzyczasowym. Jest czymś, co chciałabym zamknąć w jakiejś kapsule i wiecznie o tym pamiętać, że dla takich chwil warto żyć. I po prostu cudowny jest ten zapach przez to. Naprawdę jest świetny moim zdaniem i to nie jest taki zwykły gourmand. Czy można powiedzieć, że Jara jest trochę odwzorowaniem tego? Nie. Ten ma głębię, on się zmienia, wszystko tu jest tak idealnie dobrane, nie ma tu żadnej pomyłki. A Jara jest takim prostym zapachem. Tam jak się popsikacie, tak już czujecie. I uwielbiam Jarę. Nie wzięłam Jary tu do zestawienia, ponieważ wzięłam ten i nie chciałabym już się powtarzać, bo Jara też mnie w jakiś sposób rozwesela, ale to mnie przenosi dokładnie do pewnego momentu w życiu. Więc Tuttu Extra od Gritty. Piękne. Nie mogło tu, słuchajcie, zabraknąć tego. No nie mogło. Hibiscus Mahajat od Maison Crivelli, musiał się ten zapach tu pojawić. To jest owocowy wybuch. To jest coś i z takim jakby pudrowością i bardzo mocno owocowy. Jest strasznie projektujący. Jest to zapach mocno krzyczący. Jest to zapach, który no kurczę, no robi to, co ma robić dla mnie zapach. Unosi mnie na chmurce luksusu, bo jak go noszę, to wyczuwam tu pewną luksusowość tych owoców, tego hibiskusa, tego wszystkiego, że jest to jakby takie jednak inne. I mam takie poczucie, wiecie, lubię czasami i jakby zachwycam się tym takim momentem, kiedy sobie pomyślę, że tak naprawdę cała moja kolekcja to jest luksus. Cała moja kolekcja to, ile ja tego posiadam, to, że mogę sobie kupić tak drogie perfumy, to jest luksus. I to, jak ja czasami o swojej kolekcji myślę, oglądając ją i patrząc na nią, to mi przypomina ten zapach. I nie wiem, dlaczego jest taka konotacja, bo równie dobrze mogłabym tak przecież powiedzieć o de Marchand of Venice, który zdecydowanie, jak po niego sięgam, to czuję ogromny luksus i też mnie to rozwesela. Tak, to jest taka chwila, którą ja się po prostu cieszę, że jestem w tym momencie, że udało mi się żyć tak jak chcę, pachnieć tak jak chcę
I ten zapach pozwala mi dziękować za to wszystko. I po prostu za to jestem temu zapachowi wdzięczna i tym on mnie właśnie tak mocno rozwesela. Kolejny zapach to jest, słuchajcie, o kolejnych dwóch Wam powiem, tak myślę, dlatego że jest taki jeden zapach, który myślę, że bardzo wielu kojarzy, że skojarzenia z tym zapachem bardzo wiele osób ma strasznie pozytywnych, wesołych, szczęśliwych i takich uśmiechniętych. I to jest wiśnia. Moim zdaniem zapachy z wiśnią to są po prostu zapachy wesołe z samej nazwy, że wiśnia tam jest. Nie wiem, co takiego wiśnia ma w sobie, że potrafi, nie dosyć, że tak dominuje zapachem, że jeżeli zapach wiśnią się nazywa, to wiadomo, że wiśnią stoi, to jest w tym coś tak niesamowicie wesołego. Zapach wiśni mnie znowu przenosi w pewne chwile. Oprócz tego ja z wiśnią mam bardzo wiele zapachowych wspomnień. To znaczy, my oprócz tego tam w rodzinnym domie mieliśmy drzewa owocowe, wtedy wszyscy mieli, no i wiśnie też mieliśmy, ale ja pamiętam, że z tej wiśni robiło się tyle rzeczy. Robiliśmy likiery, robiliśmy wina z mamą. Pamiętam zapach tego, kiedy to stało na parapecie i cały czas mama chodziła, mieszała, żeby cukier się rozpuszczał i pamiętam ten zapach tego. To jest po prostu coś niesamowitego, bardzo mnie to rozwesela i oczywiście zapach Star Cherry od Mauboussin i Boho Boko Wet Cherry Liqueur. To był zapach, który nosiłam w marcu. I to w ogóle był zapach, słuchajcie, który wzięłam ze sobą na świętowanie ślubu, który miałam po prostu na drugi dzień albo na trzeci, na drugi dzień miałam ten zapach. Nie ma osoby, której by się nie spodobał. W ogóle mi się wydaje, że wiśnie lubi większość. No naprawdę, to jest coś niesamowitego. Te dwa zapachy niesamowicie rozweselające. Następny zapach to jest coś, o czym już Wam mówiłam. Jak opisuję ten zapach, to zawsze Wam mówię, że to jest poprawiacz humoru, zdecydowany. I to jest Per Gelato Teodoros Scalotinis. To jest poprawiacz humoru. To jest zapach, który, no nie wiem, te lody, totalnie realistyczny zapach lodów, który czujecie, naprawdę wpływa przewspaniale na Wasze samopoczucie. Ten zapach dodaje skrzydeł, można góry przenosić i jest tak wesoły, tak przyjemny, tak uśmiechnięty, że no ja go uwielbiam. I na pewno latem po niego sięgnę. Jak go wącham w korku, to już jest coś niesamowitego. Kolejny zapach, o którym Wam powiem, to też wiecie, że trafiły do mnie dwa zapachy od Rabanne do kolekcji i to jest taka specjalna kolekcja i ja nie wiem, czy się kiedykolwiek nauczę nazwy tej kolekcji, więc jak znajdę, to Wam napiszę, co to za kolekcja. I to jest Fabulous Me. Ten zapach to jest kozak. To jest, słuchajcie, niesamowicie wesoły zapach, ale przede wszystkim to jest taki na każdą porę roku. To jest troszeczkę. On na mnie dosyć mocno wybrzmiewa, dosyć mocno podobnie wybrzmiewa do Versace Crystal Noir. Ja Wam chciałabym powiedzieć tylko, że on w korku pachnie inaczej. On w korku jest taki jakby wręcz migdałowy, owocowy, no ma moc. O Jezu, on ma taką moc, a na mnie chyba te migdały wybrzmiewają podobnie jak imbir w Versace Crystal Noir, bo tam jest chyba imbir, który właśnie daje taką nutkę. A tu chyba właśnie, nie wiem, czy są migdały, nie mam pojęcia,
ale migdałowość w korku jakąś czuję. I tak myślę, że te migdały właśnie na mnie mogą tak wybrzmiewać. Zapach jest... Ja się nim zachwycam, jak go mam na sobie. Ja jestem szczęśliwa, jak go mam na sobie. Wojtek jest tego świadkiem, że po prostu ten zapach kradnie moje serce. To jest zapach bardzo mnie rozweselający, ale też parametrowo no byłam w ogromnym szoku, bo mam też ten drugi Erotic Me i tamten jest już nie tak projektujący i nie tak długotrwały. No i tam jest więcej takich cierpkich nut, a to jest zapach właśnie taki bardziej z goryczą niż z cierpkością. Przepiękne. Zostały mi jeszcze dwa zapachy. Ja, słuchajcie, gdybym chciała, to tak naprawdę powinnam wziąć połowę swojej kolekcji zapachów, które mnie rozweselają, bo jest ich bardzo dużo, ale postanowiłam jakkolwiek to okroić i powiedzieć Wam o takich najbardziej, o takich, że naprawdę ja za każdym razem mam poprawiony humor, za każdym razem się uśmiecham, jak ten zapach na sobie noszę i o takich zapachach chciałam Wam powiedzieć. I takim na przykład zapachem jest też Prada Virtual Flower. Prada wersja Intense też, ale tam mam miniaturkę, a tu mam flakon i postanowiłam po prostu pokazać Wam flakon. Bardzo wesoły, kwiatowy, niezwykle kobiecy, bardzo mnie rozweselający zapach. To jest zapach, który nie każdemu leży, ale mi leży niesamowicie, na mnie też leży niesamowicie. Projektuje i pachnie calutki dzień niesamowicie. Tak jakbym się położyła na kwiatach w wypielęgnowanym ogrodzie, gdzie te kwiaty naprawdę mają moc, pachną. Byłam kilka lat temu w Chorwacji i tam mieliśmy wynajęty taki no, domek. I za każdym razem, jak szliśmy na plażę, tam jest tak, że macie niby blisko na plażę, ale tam wszędzie musicie albo podejść pod górę, albo zejść z górki. No i o ile fajnie się schodziło z tej górki i trzeba było tylko przejść przez ulicę, faktycznie już plaża była, no to zawsze do tego domku już tak wyczerpanie po tym plażowaniu, bo wiecie jak to jest, po plażowaniu człowiek jest zmęczony. Jeszcze musisz się wdrapać na taką naprawdę stromą górę, żeby do tego domku wejść. Samochodem ciężko było podjechać, nie było za bardzo nawet jak, naprawdę trzeba było kombinować i pamiętam, bo opowiem Wam zaraz całą historię i pamiętam, że tam właśnie dochodziło się na tą plażę, idąc przez inne posesje i na każdej posesji były kwiaty. Ja nie pamiętam, słuchajcie, co to były za kwiaty, ale coś, czego ja w Polsce chyba nie widziałam. Intensywność zapachu, jak szliście tymi alejkami, uliczkami, bo uliczki są tak wąskie, że dwa samochody to ledwo w ogóle się mieszczą, a skuterami tam jeżdżą raczej. Idziecie tymi uliczkami i jest taka mocarna, uderzająca Was woń kwiatów. Ja nie powiem, że to jest tak mocarne, jak tam było, ale troszeczkę mnie przenosi właśnie do tej Chorwacji i niesamowicie przywołuje tamte wspomnienia, co znowu powoduje, że ten uśmiech u mnie się po prostu pojawia. I teraz ostatni już zapach dosyć nowy, z nowości perfumowych, który naprawdę bardzo się cieszę, że go poznałam, bardzo się cieszę, że go mam i cały czas się cieszę, jak go noszę. I to jest Valentino Donna Born in Roma Extra Dose. Ja się cały czas cieszę, jak go noszę. Naprawdę, to jest słodycz, ale to jest coś nieziemsko pięknego, co powoduje uśmiech na twarzy. I tutaj nie wiem dlaczego, po prostu to jest tak jak z Angel Nową, jak z Sheriganem, jak z Versace. Tu nie do końca rozumiem
jaki jest powód tego, że Micha mi się tak cieszy, ale tak jest przy tym zapachu. Bardzo mnie pozytywnie nastraja. Chciałabym Wam powiedzieć, że całe te zestawienie tych zapachów, plus jeszcze kilka, bo na przykład też tak mam z Kinetic, mam też tak z Orebellą, jest wiele jeszcze zapachów, które mnie tak naprawdę pobudzają, ale nie zawsze, różnie z tym jest. Nie potrafią mi tak zmienić o tak humoru. Te zapachy, które Wam przedstawiłam, robią to od tak. Wystarczy, że je ubiorę i cały dzień mam po prostu genialny. Natomiast to są po prostu takie indywidualne preferencje zawsze. Ale może, jeżeli któryś z nich macie, to ja jestem, bo wiem na przykład, że Ania z Perfumowej Bajki zawsze też o Pergelato się tak wypowiada jak ja, że napisz Aniu w komentarzu, bo też zawsze u siebie mówisz, że no tak rozweselający zapach, że ciężko o taki. No właśnie w mojej kolekcji już nie ciężko, bo ja mam dużo rozweselaczy, dużo takich, które nakładam na siebie i po prostu sztosik. A dajcie znać, które Was najbardziej rozweselają. Jakie Wy macie zapachy, które tylko po nałożeniu Micha Wam się cieszy. Jesteście pozytywnie nastrojeni, optymistycznie do tego dnia, do świata, do wszystkiego, do ludzi. Dajcie koniecznie znać. Jestem ciekawa, jak bardzo też się różnimy, bo być może są zapachy, które Wy macie, ja mam, ale na mnie aż tak nie działają. No i jestem bardzo ciekawa, także zachęcam do dyskusji w komentarzach jak zawsze. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, mam nadzieję, że taka treść Wam się spodobała. Buziaczki kochani, pa!